Cześć! Chcecie zobaczyć, jak można przeprowadzić metamorfozę małej kuchni w bloku? Pokażę Wam rozwiązania, które pomogą ją funkcjonalnie zaplanować. Tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Kuchnie, które zaraz omówimy, mają układ typowej kuchni z bloku. Na początek sprawdźmy, z jakimi wyzwaniami często przychodzi nam się zmierzyć. Oto kuchnia przed zmianami. Głównym tematem w tej kuchni jest nie najlepsze wykorzystanie przestrzeni w szafkach. Spójrzcie chociażby tutaj, gdzie mamy szafkę z talerzami. Obok nich jest sporo wolnego miejsca. Tu mamy półki, które są wąskie, a głębokie i tak naprawdę pełnią głównie funkcję dekoracyjną. Trzeba mieć dobry pomysł, żeby wykorzystać je w jakiś praktyczny sposób. A tu nad lodówką nie ma żadnej zabudowy. Jest wolna przestrzeń, którą przecież można by było wykorzystać. A jednak efekt jest taki, że bardzo dużo rzeczy stoi na wierzchu, na blacie, sprawiając, że mamy mniej miejsca do pracy. Niektóre szafki są po prostu niewygodne, jak ta nad okapem, do której owszem sięgnę, ale opierając się o okap nie jest to specjalnie komfortowe, albo ta, która ma kolizję frontów z okapem i z karniszem, a w środku półki bez możliwości regulacji. W efekcie czego nie mamy możliwości dostosować ich do naszych zmieniających się potrzeb w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystać przestrzeń w środku. Pod zlewem jest oczywiście kosz na śmieci, jednak pod półką, więc żeby coś do niego wyrzucić, musimy go wysunąć. Jeśli wystarczy tylko trochę, to fajnie, bo żeby wyjąć go bardziej, musielibyśmy otworzyć drugi front i o koszach do segregacji śmieci oczywiście nie ma mowy. Obok mamy szuflady i szuflady są bardzo wygodne, jednak muszą mieć też odpowiednią organizację w środku, żeby nie mieć poczucia bałaganu. A brak szuflad blisko ziemi sprawia, że żeby sięgnąć po coś z dołu, nie wystarczy się schylić, ale trzeba się też trochę nagimnastykować. Przy tej ścianie mamy jeszcze jedną szafkę. Zobaczcie jednak, że gdy ją otwieram, front blokuje mi dostęp, więc tak naprawdę muszę przejść bliżej okna i dopiero tutaj mogę wygodnie sięgnąć. Gdyby front był zamontowany w drugą stronę, byłoby znacznie bardziej komfortowo. A obok tej szafki znajduje się duży, masywny stół, przy którym nie możemy usiąść od boku, a jedynie z tej strony, w efekcie czego mamy zmniejszoną przestrzeń komunikacyjną. Co utrudnia zrobienie nowej zabudowy? Przede wszystkim kaloryfer pod oknem i biegnące do niego rury, a także rury gazowe na zewnątrz ściany i konieczność pozostawienia łatwego dostępu do zaworu. Czy któreś z tych zagadnień jest Wam bliskie? Chodźmy sprawdzić, jak te problemy zostały rozwiązane. W kuchni po zmianach przestrzeń nad lodówką została zabudowana. Mamy tu głęboką szafkę, a obok jest wysoka zabudowa nad blatem, w której na najwyższych półkach możemy wygodnie przechowywać rzeczy, z których rzadziej korzystamy. Co ważne, w momencie, kiedy są zamknięte, nie kurzą się tak bardzo, jak wtedy, gdyby stały na wierzchu. Zwróćcie też uwagę, że półki mają regulację wysokości, dziurki są zaklejone zaślepkami, ale jeżeli będziemy potrzebowali zmienić ustawienie, nie ma takiego problemu. A co więcej, dzięki różnym wkładom i dodatkowym półkom, przestrzeń w szafce jest maksymalnie wykorzystana. Dzięki zabudowaniu okapu mamy dodatkowe półki na rzeczy. W dolnej zabudowie mamy zmywarkę, olbrzymie udogodnienie w nowej kuchni. Dalej szuflady na kosze, nie jeden kosz, ale na kilka koszy do sortowania śmieci, a nad nimi nie półka, tylko szuflada na rzeczy do sprzątania. Wszystko jest ładnie ułożone, mamy wygodny dostęp i podobnie jest dalej w tych szufladach, gdzie mamy organizer, który jest mięciutki, więc też tłumi dźwięki przesuwających się przedmiotów i można go przycinać, by dostosowywać do swoich potrzeb. I tu na górze jest jeszcze szuflada ukryta, gdzie możemy schować rzadziej używane rzeczy. Z tej strony mamy szafkę narożną typu karuzela i chociaż, żeby sięgnąć do rzeczy z dołu również musimy się schylić,
to już nie musimy nigdzie głęboko sięgać, bo wszystkie rzeczy mamy wygodnie dostępne. Wystarczy obrócić półkę. I zwróćcie też uwagę na ten organizer, na pokrywki, który sprawia, że możemy sięgnąć po dowolny rozmiar i nic nam się nie będzie przesypywało. Kaloryfer pod oknem został zabudowany, w blacie został wycięty otwór, jest tu kratka i dzięki temu z przodu mogła się znaleźć dodatkowa szafka gospodarcza, w której zmieścił się nawet odkurzacz, a w tylnej ściance został wycięty otwór, by był dostęp do pokrętła. Tu na końcu zostało nie aż tak dużo miejsca, dlatego zamiast robić szafkę, która będzie wąska, głęboka, mamy cargo, które pozwala w pełni wysunąć półki. Kuchnie Metod to modułowy system mebli, który wyróżnia wyjątkowo duża wysokość i głębokość szafek w porównaniu do konkurencji, dzięki czemu w środku jest wyjątkowo dużo miejsca. Kuchnie Metod są objęte 25-letnią gwarancją, więc będą służyły lata. Zwróćcie też uwagę, w jakim stopniu wysuwają się szuflady. Mamy dostęp do naprawdę głęboko ułożonych rzeczy, a dzięki odpowiednim organizerom jest jeszcze bardziej funkcjonalnie. Równie efektywnie możemy wykorzystać pozostałe miejsce w kuchni, na przykład wstawiając wózeczek, montując półki na dodatkowej ścianie, czy korzystając z takich rozwiązań, jak dodatkowe pojemniczki, półeczki czy koszyczki, dzięki którym mamy dużo rzeczy pod ręką, a zarazem wolne miejsce na blacie. A co więcej, te rozwiązania nie wymagają od nas wiercenia w płytkach, gdyż są na przystawkę. Przestrzeń jadalniana też jest bardzo ważna, nawet jeżeli mamy duży stół w salonie, to takie miejsce do zjedzenia posiłku na szybko zdecydowanie się przydaje. I tu mamy stół składany, który w razie potrzeby możemy złożyć, by zajmował mniej miejsca, a przy nim dwa taborety, które są od boku, więc nie blokują przestrzeni komunikacyjnej, a zarazem możemy je złożyć jeden w drugi, by zajmowały mniej miejsca, gdy ich akurat nie potrzebujemy. A to, co wpływa jeszcze dodatkowo na wygodę tej kuchni, to oświetlenie sterowane pilotem. Siedząc tutaj nie muszę wstawać, żeby zapalić czy zgasić światło, mogę to zrobić na odległość. Istotne jest też odpowiednie wyposażenie. Jeszcze przed remontem warto zastanowić się, co właściwie w naszej kuchni mamy i co jeszcze planujemy dokupić, by na tej podstawie odpowiednio zaplanować miejsce do przechowywania. Ja Wam mogę polecić pojemniki 365+, które są przeźroczyste, więc od razu widzimy, co gdzie mamy i ile zapasów nam jeszcze zostało, a dodatkowo są szczelnie zamknięte, więc nie grozi nam inwazja moli. Bardzo wygodne są też te spinacze zamykające oryginalne opakowania oraz takie osłonki na puszki, szklanki. W momencie, kiedy otworzymy jakieś opakowanie, zamiast przelewać gdzieś zawartość, możemy ją na razie przykryć taką silikonową osłonką, dzięki czemu w środku nic nie wysycha. Dajcie znać, co dla Was było lub może właśnie jest największym wyzwaniem podczas projektowania kuchni. Kaloryfer, rury, mało miejsca do przechowywania, czy może brak miejsca na stół. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę, subskrypcje. Przypominam, że w opisie filmu zostawiam linki do pokazanych w filmie produktów i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Pa, pa!